zobaczcie, zaświeciło nam się światło białe, czyli jest zgoda na jazdę manewrową. Jeżeli mamy pociąg, który przemieszcza się w tą stronę, wówczas na semaforze pali nam się zielone światło. S11. To samo, tylko wersja ze światłem zielonym mrugającym. Interesuje nas ten fragment tutaj. Bo tutaj mam ustawioną opcję random od 0 do 9. I to jest chyba najdłuższa pętelka, jaką stworzyłem w programie. Cześć, witajcie na kanale w kolejnym odcinku z serii Moja Makieta. Dzisiaj przybliżę Wam troszeczkę temat semaforów. Chciałbym je omówić, jak ja mam to wszystko porobione, jak mam zaprogramowane, co mam zaprogramowane, jak to działa wszystko, więc zapraszam do obejrzenia odcinka. Na początku chciałbym się zająć kwestią taką czysto wizualną, mianowicie i techniczną od strony samego produktu. Są to semafory produkcji Hulacki. Jak projektowałem makietę i montowałem ją, jak to było cięcie kosztów, więc zdecydowałem się na semafory Hulackiego. One mają troszeczkę przewymiarowane, mają te komory, są troszeczkę za duże. No i tak do dzisiaj został ten element na makiecie. Semafory można dosyć łatwo wymienić, ale na razie jeszcze z tym się wstrzymuję. Kiedyś pewnie to nastąpi, coś lepszego zostanie zamontowane. Semafory na makiecie podzielone mam na takie 3 grupy główne, można by powiedzieć. Są to semafory sterowane przez sterowniki dekodery Martinezo oraz są semafory, które są sterowane przez napędy podmakietowe do zwrotnic, a te z kolei dzielą się na zwykłe semafory i na tarcze manewrowe. Tak dla czytelności wprowadziłem sobie taki podział. Teraz pokażę ten semafor, ten oraz ten i ten są sterowane w pełni cyfrowo w zależności od przełożenia zwrotnic. Zaraz to wszystko pokażę w programie. Wymagało to wprogramowania do GBB kolejki, choć sterowanie multimalusem bardzo trudne, ale jest możliwe. Z kolei ten semafor oraz ten tutaj i te dwa dwukomorowe, one są sterowane za pomocą napędów podmakietowych do zwrotnic, a dokładnie za pomocą styków polaryzacyjnych. Dokładnie na tej samej zasadzie jak polaryzacja krzyżownic. Ten semafor, który widzicie, to jest nieczynny, to jest prawdziwy semafor, tylko on jest uszkodzony i jako atrapa pracuje na makiecie, że tak powiem. To samo na tym ślepym torze. Ten semafor na samym końcu także jest uszkodzony i on także, że tak powiem, jako stary sygnalizator sobie jest w tej części. I ostatnia grupa są to semafory manewrowe karzełkowe. Raz, 2 i 3. I one także są sterowane za pomocą właśnie tych napędów podmakietowych. Może na początku omówię semafory karzełkowe i będziemy mieli załatwione tym samym wszystkie semafory dwukomorowe, bo są sterowane tak samo. Jak to działa? Jeżeli położenie zwrotnicy w tym przypadku jest ustawione w ten sposób, to oznacza, że z tego toru nie da się pojechać bez wykolejenia składu, ponieważ jest zwrotnica nieprzełożona, co sygnalizowane jest jednocześnie światłem stop na semaforze manewrowym. I teraz po przestawieniu w programie, no i teraz zaświeciło nam się światło białe, co oznacza, że mamy zgodę na wyjazd i zwrotnica także jest przełożona zgodnie z kierunkiem jazdy. Tak samo to działa na tych semaforach, tylko że tutaj będzie mi to ciężej pokazać, ponieważ semafor jest oddalony od zwrotnicy. Tutaj zobaczcie, jest tak ustawiona zwrotnica. Obserwujemy ten tor, ponieważ semafor jest przypisany do tego toru.
I teraz mamy na nim światło czerwone, co oznacza, że jazda spowoduje zwarcie na krzyżownicy i pociąg dalej nie pojedzie. Przełączam zwrotnicę. I zobaczcie, zaświeciło się światło zielone i zwrotnica się ustawia zgodnie do kierunku jazdy. No i teraz, dlaczego to jest tak zrobione? No już tłumaczę. Zrobiłem to m.in. po to, żeby z daleka, jak siedzę sobie na makiecie, gdzieś tutaj, czy też przebywam w dosyć znacznej odległości, to widzę z daleka, znając układ torów, czy mam dobrze przestawioną zwrotnicę. Praktycznie ten semafor, można powiedzieć, jak i te pozostałe dwukomorowe, robią jako takie wskaźniki przełożenia zwrotnicy. Otóż z takim sposobem sterowania semaforami wiąże się jeden problem, a mianowicie, jeżeli mamy pociąg, który przemieszcza się w tą stronę, wówczas na semaforze pali nam się zielone światło, no co jest absurdalne, powinno się palić czerwone, albo powinien być semafor całkowicie wyłączony. Czasami na filmach właśnie to tak śmiesznie wygląda, że pociąg jedzie zza semafora, a na nim się pali zielone światło, gdzie równie dobrze w tym momencie mógłby pojechać pociąg w tą stronę. No ale tego nie obejdę. Jedynym sposobem jest po prostu przerobienie na normalne dekodery tych semaforów dwukomorowych, co najprawdopodobniej kiedyś uczynię. Muszę się zastanowić, jak to zrobić fajnie, ponieważ na makiecie sterowanie semaforami bez informacji zwrotnej, bo jeszcze jej nie mam zainstalowanej, no wymagałoby tego, żebym te semafory przełączał w zależności od tego, z której strony, gdzie i w którym momencie jedzie pociąg. Więc to jest praktycznie nie do zrealizowania, bo musiałbym tutaj mieć kolejną osobę do obsługi samych semaforów. Ale na potrzeby zabawy, jako wskaźniki, tak jak wspomniałem, przełożenia zwrotnic świetnie się sprawdzają. Jeżeli z kolei chodzi o te semafory sterowane dekoderami, tutaj również zdarzają się takie sytuacje. Wówczas no zdarza się, że pociąg jedzie zza semafora, a przed nim jest zielone światło, więc no takie abstrakcje się też zdarzają. Na nich mogę wyświetlać praktycznie pełną pulę sygnałów. Oczywiście te, które są możliwe w zależności od dostępności komór. W tych semaforach mamy dwie komory, żółte, zieloną i jedną czerwoną, więc są czterokomorowe i przy założeniu, że nie mają tabliczek pod komorami, mogę na nich wyświetlić około 7-8 sygnałów zgodnych z faktycznym osygnalizowaniem semaforów, również włączając w to sygnały, w których są światła pulsujące. Zaraz postaram się zademonstrować na przykładzie może tego, bo jest dobrze widoczny ten semafor. Mamy światło stop, czyli sygnał S1, teraz mamy sygnał S2, następnie sygnał S3, czyli mruga nam jedno zielone światło, następnie S4, mrugające żółte, S5, następny semafor wskazuje stój, S10, czyli powinno nam się zapalić jedno światło zielone i dolne żółte, S11, to samo, tylko wersja ze światłem zielonym mrugającym, S12, dwa żółte, w tym jedno migające, i S13, oba światła żółte. Mam jeszcze ustawioną opcję wygaszania całkowicie, więc mogę go ręcznie wygasić całkiem. I tak wyglądają sygnały na tych semaforach. Na wszystkich czterech są takie same. Oprócz tego semafory są jeszcze skorelowane z ustawieniem zwrotnic. Otóż na przykład jeżeli mam zwrotnicę tutaj ustawioną w tym kierunku, losowo wybiera mi się, na potrzeby zabawy oczywiście, sygnał z tych, które wcześniej
prezentowałem z wyłączeniem sygnału S1, czyli stop. Jeżeli natomiast tutaj ustawię rozjazd w tym kierunku, żeby pociąg mógł przejechać tędy i ten tor od tego kierunku będzie nieprzejezdny, wówczas z automatu zapali się światło czerwone tylko i wyłącznie. Proszę, zobaczcie. Zaświeciło nam się światło czerwone, ponieważ w tym kierunku nie może jechać pociąg od tej strony semafora. I tak jest to ustawione. Jeżeli chodzi o ten semafor, jest również powiązany z tym semaforem, więc jeżeli ten pokazuje czerwone, to ten zazwyczaj może pokazywać jazdę dowolnie, czyli tu lub tu, przy założeniu, że ta zwrotnica jest ustawiona prawidłowo. Zwróćcie uwagę też na drugi semafor. I z automatu wyświetlił się taki sygnał, dobrany także losowo. I w tym momencie mogę sobie przejechać z tego toru tutaj wewnętrznego na ten zewnętrzny przy zachowaniu takiej sygnalizacji. Jeżeli natomiast z powrotem przełożę tą zwrotnicę do jazdy w tą stronę, tutaj zapalić nam się powinny światła zezwalające na jazdę, a na tym semaforze powinno się zapalić światło czerwone przy założeniu, że zwrotnica jest przestawiona w kierunku opuszczającym tor. Widzicie? Samo się zmieniło. Jednym rozjazdem zmieniły mi się dwa semafory. Mogę ustawić oba czerwone, ponieważ ten semafor jest jeszcze skorelowany z tą zwrotnicą. Jeżeli ta zwrotnica pokazuje, daje możliwość jazdy na wprost, ten semafor będzie wybierał właśnie też sygnały z przedziału prezentowanego wcześniej. Ale teraz zmienię tą jedną zwrotnicę i zobaczcie, co się stanie. Nie ma przejazdu w kierunku na wprost, więc ten semafor będzie pokazywał światła zezwalające na jazdę tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będzie ustawione ta i ta zwrotnica, kiedy będą obie te zwrotnice ustawione na jazdę zezwalającą bezkolizyjnie, więc tylko i wyłącznie w tym momencie. Spójrzcie od razu, tu się jeszcze mieści na ekranie, że ten semafor automatycznie pokazuje też zielone, ponieważ jest z kolei skorelowany z przełożeniem zwrotnicy, czyli za pomocą napędu podmakietowego. Więc to jest też sygnał, że ten pociąg może jechać prosto, ten nie może jechać nigdzie i ten w tym momencie też nie może jechać nigdzie, bo zwrotnice są źle poustawione. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o te semafory. To jest taka ciekawa sytuacja. Wszystko jest poprogramowane w skryptach, zaraz to pokażę na szybko. Jeszcze jedna taka rzecz. Oba te semafory mogę też wymuszać sygnał ręcznie, więc właśnie tutaj wracam do tego tematu, że jeżeli pamiętam i kręcę sceny i uda mi się zapamiętać, że pociąg będzie jechał z tamtej strony, włączam to czerwone światło i nie ma problemu, wtedy nie wygląda to komicznie, ale przynajmniej mam taką możliwość, bo w semaforach dwukomorowych niestety nie. Teraz przeniesiemy się do okienka programu. Ja pokażę, jak to tutaj wygląda. Interesuje nas ten fragment tutaj. O, zobaczcie. To nas interesuje. Tutaj mamy, teraz się zapala tutaj do jazdy na wprost sygnał zezwalający. Ten się blokuje, ponieważ ani tu nie może przejechać. Znaczy tutaj by mógł, ale tu jest zablokowane, więc tu się automatycznie wyświetla sygnał stop. To prostujemy, dalej nie można jechać, ponieważ z kolei ten jest źle ustawiony, ale prostując ten semafor już mamy oba światła, akurat w tym przypadku na zielono i tak też jest fizycznie na makiecie. Dodatkowo mogę sobie tutaj, jak wspomniałem, sterować. Zmień sygnał i pojawia nam się tutaj lista sygnałów. Mogę sobie wybrać na przykład czerwony, mimo że jest jazda. Czyli tego przypadku używam, jeżeli pociąg mi jedzie z tej strony i pamiętam, żeby przełączyć, to wtedy pociąg sobie spokojnie tędy przejedzie, a na semaforze wyświetla się światło czerwone, więc
tak jak powinno być. Stworzyłem także taki przycisk do losowego wybierania sygnałów. Zobaczcie, on jest już niezależny od położenia, więc naciskam raz i mi się losuje sygnał z przedziału, ale poza światłem stop. A nie, światło stop też jest chyba tutaj. Tak, jest. O. Sobie różne światła losować mogę. Więc jak się tam bawię na makiecie, to mi tam nie zależy, jakie będzie światło, po prostu sobie je. Niestety jeszcze nie jest zrobione, żeby lokomotywy poruszały się z daną prędkością w zależności od typu sygnału, ponieważ wymaga to zainstalowania informacji zwrotnej. I teraz chciałem pokazać, jak to jest ustawione, tak szybciutko. Parametry urządzenia. I tutaj mamy zdarzenia. Po włączeniu mamy ustawione zdarzenia. I to jest coś takiego. Przeniesiemy się na drugi monitor. Tak to wygląda, taki skrypt, że gdzie jestem tą myszką? Tutaj. Że jeśli mamy to, wykonaj to i tak dalej. I tutaj mamy, jak sobie to zaznaczę, po prawej mamy stronie listę informacji. Jest to dosyć skomplikowane. Kiedyś będę chciał to troszeczkę wyjaśnić. O, tutaj mam ustawioną opcję random od 0 do 9, gdzie to są adresy właśnie tych sygnałów przypisane do tego semafora. Scenariusze raczej sygnałów do tego semafora. I po wyzwoleniu tego przycisku program wybiera losowo sygnał od 0 do scenariusz od 0 do 9. Jeżeli chodzi o rozjazdy, tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Pokażę to tylko tak raz, dwa, parametry. Tutaj nic się nie zmienia po przestawieniu OK, popraw. I tu nam się ukazuje już taka lista zdarzeń. Ale jeżeli mamy, program sprawdza na przykład przełożenie jednej zwrotnicy i w zależności od tego realizuje tą część pętli lub tą. Następnie dalej sprawdza, czy kolejna zwrotnica jest przełożona w daną stronę i znowuż w zależności od tego wykonuje jedną albo drugą część pętli. I o dziwo to wszystko działa. I tak samo mam zrobione na... To jest właśnie wersja dla dwóch, chyba tak, dla dwóch. A tu jest wersja dla 3 rozjazdów i 3 semaforów, więc tu jest jeszcze większa pętla, jeszcze bardziej rozgałęziona i ona właśnie nam obsługuje tutaj ten rozjazd, bo ten rozjazd musi patrzeć na ten rozjazd i sterować tym światłem i tym światłem. Te dwa tutaj są prostsze, ponieważ patrzą tylko na siebie, więc no i tak to wygląda. Tak mam ustawione te semafory. Tak jak mówię, nawet zobaczcie, tych dwukomorowych to nie mam zaznaczonych tutaj, żeby nie zaciemniać rysunku, bo są mi one niepotrzebne, ale najprawdopodobniej kiedy się podłączę i także tutaj zrobię przyciski sterowania do tych właśnie semaforów. Także to tyle, jeżeli chodzi o semafory, to Wam właśnie chciałem pokazać, jak to u mnie działa. Są wady i zalety tych rozwiązań, ale tak jak mówię, to jest praktycznie maks, co mogłem osiągnąć bez instalowania informacji zwrotnej. Dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się gorąco, cześć.